Od jakiej właśnie kwoty można wejść w inwestycje w Dubaju i na jakie zwroty wtedy można liczyć? Jeżeli jesteśmy tak zwanym cashowym klientem, który jest gotowy, żeby zapłacić taką nieruchomość od razu, to możemy znaleźć nawet nieruchomości za 500 000. Jeżeli chodzi o inwestowanie w Dubaju, no to przede wszystkim pierwszym tak naprawdę punktem, który musimy zaznaczyć, to jest to, że w Dubaju nie mamy podatków dochodowych dla osób fizycznych. Do zakupu takiej nieruchomości z rynku pierwotnego potrzebujemy tylko paszport, więc jest to relatywnie prosty proces i możemy go przeprowadzić online. Więc tak naprawdę kupujący nie musi nawet pojawiać się w Dubaju. Jakie są opcje finansowania nieruchomości dla inwestorów z zagranicy? Każdy klient otrzymuje takie finansowanie. Mówiłaś o tym, że tak jakby deweloper przejmuje rolę banku i on kredytuje, ale czy finalnie, jak złożymy te wszystkie procenty, czy wyjdzie tak jak w Polsce, że spłacamy 2,5-krotność wartości nieruchomości? Oczywiście możemy odsprzedać nieruchomość inwestycyjną na tak naprawdę każdym poziomie zakupu. Nie ma z tym problemu, to są tak naprawdę inwestycje bezobsługowe. Te mieszkania, które kupujemy od dewelopera, mieszkania inwestycyjne, one są już wykończone, gotowe, umeblowane? Jakie są największe obawy klientów, inwestorów, jeśli chodzi o inwestowanie w Dubaju? Kanał napędzają Sklep Rentiera, miejsce, gdzie znajdziesz biznesowe książki, prasę, a także kupisz bilety na najciekawsze networkingi w Polsce. Renewi, czyli funkcjonalne projekty, które sprzedają. Z nami dzisiaj Marta Malak, która pomaga pomnażać kapitał dzięki nieruchomościom i parkować kapitał inwestorów polskich w Dubaju. W którym mieszka już od 12 lat. Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Dlaczego wybrałaś Dubaj? Jak tam wylądowałaś? Wiesz co, to tak naprawdę Dubaj wybrał mnie, nie ja Dubaj. Wcześniej jeszcze, zaraz po studiach w Wrocławiu, wyjechałam do Hiszpanii, gdzie mieszkałam prawie 1,5 roku. I później tak się życie potoczyło, że po prostu wyjechałam do Dubaju, gdzie tak naprawdę od razu miałam możliwości rozpoczęcia swojej kariery w nieruchomościach, więc to było fantastyczne. Rozpoczęłam od takich bardzo delikatnych ruchów, czyli wynajmów krótkoterminowych, które były wtedy bardzo, takim na samym początku jeszcze, więc nie były takie popularne w Dubaju. Później management nieruchomości, a na końcu sprzedaż i wynajem już taki faktyczny. Jakie są największe obawy klientów, inwestorów, jeśli chodzi o inwestowanie w Dubaju? Wiesz co, nie ma już teraz tak dużych obaw tak naprawdę. To Dubaj, czy rynek w Dubaju to jest bardzo młody rynek, więc sprzedajemy nieruchomości dopiero od 20 kilku lat. Więc oczywiście na początku były takie obawy, przede wszystkim o wysyłanie dużych środków do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym momencie już tych obaw nie ma, ten rynek jest bardzo mocno uregulowany, nie wiem czy nie mocniej nawet niż w Europie i wszystko tak naprawdę jest tworzone online przez systemy, a deweloperzy muszą mieć oczywiście jak w Europie także escrow account, czyli konto powiernicze. Dlaczego warto w ogóle rozważyć inwestowanie w Dubaju? Wiesz co, jeżeli chodzi o inwestowanie w Dubaju, no to przede wszystkim pierwszym tak naprawdę punktem, który musimy zaznaczyć, to jest to, że w Dubaju nie mamy podatków dochodowych dla osób fizycznych. Więc to jest główny punkt i chyba jeden z najważniejszych, dlaczego decydujemy się na inwestowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oprócz tego oczywiście mamy bardzo dobre zwroty z inwestycji, bo mówimy tutaj o zwrotach rzędu od 7 do 10%. Albo od 6 do 9, w zależności w którym układzie wybierzemy wynajmowanie nieruchomości. Jeżeli chodzi o sam rynek, to zdecydowanie jesteśmy, tak jak mówiłam, na samym początku, więc mamy jeszcze bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o przyszłość. Więc myślę, że te ceny faktycznie będą bardzo dobrze wzrastały, w przyszłych latach. No i to są takie główne 3 powody dlaczego, ale bardziej z takich lifestyle'owych powodów, no to na pewno to, że pogoda jest zawsze piękna i że możemy czuć się jak na wakacjach w swoim własnym mieszkaniu, co jest fantastyczne. A jednocześnie mamy śnieg, tak? Pod dachem. Pod dachem tak, jeżeli pójdziemy do centrum handlowego, to tak, zgadza się. Mówiłaś o tym, że dopiero ten rynek się rozwija, więc właśnie jakie są trendy? Ceny rosną, spadają, jakie są tam tendencje? W Polsce cały czas rosną, ewentualnie gdzieś trochę się ostatnio wstrzymały. Natomiast jak jest w Dubaju? W Dubaju, przez to, że jest to dosyć młody rynek, nie możemy tego przeanalizować na przestrzeni na przykład, nie wiem, powiedzmy 50 lat, możemy przeanalizować na przestrzeni 20 kilku. Więc mieliśmy już przez te 20 kilka lat
wzloty i upadki na rynku. Największe wzloty były od początku, czyli 2002 rok, później to się lekko skorygowało w momencie, kiedy był międzynarodowy kryzys, międzyświatowy kryzys tak naprawdę. Później ceny znowu wróciły do góry, kolejno znowu troszeczkę opadły przed COVID-em, no i oczywiście COVID, tak wiadomo, gdzieś tam na całym świecie zrobił mały chaos. I już po COVID-zie, jak już wszystko się unormowało, to w tym momencie cały czas mamy wzrosty i największe wzrosty mogliśmy zaobserwować po ogłoszeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli od tamtego momentu, kiedy ceny wzrosły praktycznie przez rok ponad 20%, a nawet i więcej na niektórych projektach, tak teraz już widzimy całkiem stabilny wzrost, około 5%, 6%. No i zobaczymy, jak będzie w przyszłych latach. Myślę, że ogólnie mówi się o jakiejś lekkiej korekcie. Myślę, że to także dotknie Dubaj, bo dotyka wtedy wszystkich. No ale zobaczymy. Na razie jest coraz więcej inwestorów i coraz większe zainteresowanie. A jakie są główne obszary zainteresowań inwestorów w Dubaju? Czy to są apartamenty, czy to są wille, małe jednostki, duże jednostki? Tych oczywiście, z którymi Ty się stykasz na co dzień w swoim biznesie. Jeżeli chodzi o sam rynek w Dubaju, to tak naprawdę 50% wszystkich transakcji, które są na rynku, to są transakcje do 1 miliona dirhamów, czyli do 1 miliona złotych mniej więcej. I teraz takich klientów jest najwięcej. To jest największa część, która wybiera nieruchomości, kawalerki, jednopokojowe mieszkania, bądź w centrum, bądź kawałek poza centrum. I to jest najbardziej popularny klient. Zaraz potem jest część klientów, którzy mają budżet powiedzmy do 5 milionów, no i tutaj już wybieramy większe nieruchomości, apartamenty lub townhouse'y, czyli takie bliźniaki, powiedzmy, szeregowce. I to są najbardziej popularne inwestycje wśród Europejczyków zdecydowanie. A jakie są typy nieruchomości najlepsze na długoterminową inwestycję? Myślę, że bardzo dobre są właśnie szeregowce. To jest coś, czego nie ma aż tak dużo w Dubaju. Apartamenty też są fantastyczne w dobrych lokalizacjach, aczkolwiek jeżeli mówimy o długoterminowej inwestycji, to tutaj szeregowce 4-5-pokojowe, bo 3-pokojowe też występują, ale już raczej rzadziej, są fantastyczną inwestycją, bo zawsze rosną na cenie, bo nie ma ich aż tak dużo na rynku, więc nie mamy tak dużej konkurencji i bardzo dobrze się też wynajmują, więc myślę, że to jest, jeżeli mamy budżet na szeregowiec, to myślę, że to jest świetna inwestycja, a jeżeli nie to zdecydowanie coś bliżej centrum. Im bliżej centrum, tym lepiej. No bo szeregowce raczej są budowane z dala od centrum, tak? Ale przewagą jest to, że mamy ten kawałek ogrodu, tak? I tego może brakować. Czy to jest taki trend, myślisz, że on się będzie najbardziej rozwijał? Myślę, że... Wśród inwestorów, przepraszam. Myślę, że tak, tylko tutaj jest kwestia budżetu po prostu, bo te szeregowce nie należą do najtańszych. Tutaj mówimy Jaki to jest koszt? Wiesz co, no teraz ostatni projekt, który wychodził do sprzedaży, który zaczyna się w przyszłym tygodniu, mamy szeregowce 4-pokojowe, czyli około 200 metrów w tym momencie, za mniej więcej 2,8 miliona, około 3 milionów złotych. Okej. A takie trendy nieruchomościowe w samym Dubaju, jak one wyglądają? Czy to jest tak, że coraz więcej buduje się właśnie tych skyscraperów, czy może jakieś inne trendy, czy właśnie może w szeregówki na obrzeżach deweloperzy idą? Trendów jest kilka, więc mamy i to, co powiedziałeś, czyli skyscrapers, najwyższe budynki, bo Dubaj sam siebie prześciga i buduje coraz to wyższe, ale skyscrapers, czy te wysokie budynki są w pewnych dzielnicach. To nie są budowane gdzieś tam z dala od centrum na przykład, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi do centrum właśnie tym całym skyline, czyli tym widokiem na wysokie budynki. Jeżeli chodzi o dwa kolejne trendy, które też są bardzo ciekawe, to pierwszym trendem są sztuczne laguny. No bo wiadomo, że linia brzegowa jest bardzo droga, więc tutaj nie mamy też za dużo już działek, żeby budować, więc deweloperzy wchodzą w sztuczne laguny, czyli sztuczne plaże w środku osiedl, czyli to jest taki trend, który jest teraz bardzo popularny. To jest jedna rzecz. Druga na pewno prywatne baseny na tarasach. I to już jest też trend, który coraz częściej widzimy i coraz więcej jest takich projektów, gdzie mamy swój prywatny, oczywiście nie wielowymiarowy basen, tylko taki mniejszy, już w swoim własnym mieszkaniu i to już się nawet pojawia w kawalerkach. Także to jest super ciekawe i te mieszkania nie są aż takie drogie, bo możemy znaleźć już je od około 800 tysięcy złotych. A od jakiej właśnie kwoty można wejść w inwestycje w Dubaju i na jakie zwroty wtedy można liczyć? Za chwilę zapytam Cię też o taką optymalną kwotę z optymalnym zwrotem z inwestycji, ale najpierw zacznijmy od tego progu wejścia. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to teraz z takich tańszych projektów, czyli takich, które są kawałeczek poza centrum, możemy znaleźć kawalerki od około
około 600 tysięcy dirhamów, około 650 tysięcy złotych. I tutaj trzeba zaznaczyć jedno, że to są kawalerki od deweloperów, więc nie musimy wpłacać całej sumy od razu, tylko płacimy 14 lub 24% w zależności od projektu, bo to już deweloper ustala taki plan spłaty, czyli nasz plan płatności. Więc musimy sobie wyliczyć po prostu 650 tysięcy, z tego 14 bądź 24% i to jest nasz wkład na zabukowanie nieruchomości i już od tego możemy zacząć. Więc to jest jedna opcja. Mamy też tańsze opcje, jeżeli mamy gotową gotówkę. Jeżeli jesteśmy tak zwanym cashowym klientem, który jest gotowy, żeby zapłacić taką nieruchomość od razu, to możemy znaleźć nawet nieruchomości za 500 tysięcy, za nawet mniej. No już nie mówię, że tam koniecznie chcemy kupić, ale też są tańsze. Więc jak najbardziej to nie są kwoty, myślę, że to są porównywalne ceny do Polski. No zdecydowanie, do nawet mniejszych miast niż Warszawa. Dokładnie. A taki optymalny próg wejścia, taka kwota, jaką Ty byś rekomendowała, żeby mieć, no bo wiadomo, że pewnie im wyższa kwota, tym wyższy zwrot z inwestycji, więc co byś rekomendowała? I rekomendowałabym na pewno kwotę około 1 miliona, bo wtedy już możemy znaleźć gotową nieruchomość bliżej centrum, na przykład 10-15 minut od centrum spokojnie i u dewelopera i z rynku wtórnego. Czyli taki 1 milion, to już tutaj mamy dosyć duże pole manewru. Czy łatwo jest wynająć taką nieruchomość inwestycyjną? No bo przyrasta ta liczba inwestorów, a przyrasta również liczba inwestycji samych i tych mieszkań, tych jednostek. Więc jak to jest? Czy trzeba trochę odczekać? Ile się czeka na wynajęcie takiego mieszkania, żeby nasze mieszkanie inwestycyjne znalazło swojego najemcę? Średnio wynajmujemy mieszkania od 3 do 4 tygodni. Taki jest standard, więc myślę, że nie jest to długo. Jeżeli mamy już taką nieruchomość, która jest gotowa, to na pewno wystawiamy ją też dużo wcześniej, na przykład pomiędzy najemcami wystawiamy mieszkanie już wcześniej, zanim pierwszy najemca się wyprowadzi, to my już mamy to mieszkanie dawno wystawione. Staramy się mieć jak najmniejsze dziury, tak jakby jeżeli chodzi o wynajem. Także takie 4 tygodnie, to myślę, że spokojnie możemy to wynająć. Jakie są zwroty z inwestycji z takiej nieruchomości? Jakbyśmy policzyli może koszty, zestawili z zyskami? Przykładową jakąś jednostkę, taką na przykład właśnie około 1 miliona złotych. Jeżeli zakupimy nieruchomość za 1 milion złotych gotową w tym momencie, to może być troszeczkę starszy budynek, ale w samym centrum, bo są takie jeszcze nieruchomości. Gotową, przepraszam, czyli z rynku wtórnego już? Dokładnie tak. Możemy ją w tym momencie wynająć średnio w centrum za około 70 tysięcy. Mówię o wynajmie długoterminowym. Do tego my jako 70 tysięcy rocznie? Dirhamów rocznie, czyli około 75 tysięcy złotych. Zgadza się, dokładnie. Jako właściciele mieszkania musimy zawsze zapłacić service charge, czyli taką opłatę za wszystkie atrakcje, powiedzmy, które są w budynku, czyli basen, siłownię, saunę i tak dalej, bo to części mamy zawsze. Takie. Części wspólne, dokładnie, bo to występuje zawsze. Więc po tych opłatach tak naprawdę zostaje nam, powiedzmy, na czysto średnio około 65 tysięcy, 60-65 tysięcy, bo to wszystko zależy od tego, jaki to jest projekt. Czyli średnio możemy bardzo prosto wyliczyć, że to wychodzi około 6%. Czy każdy może kupić taką nieruchomość z rynku pierwotnego? Mówię tu o obcokrajowcach. Zdecydowanie tak i do zakupu takiej nieruchomości z rynku pierwotnego potrzebujemy tylko paszport, więc jest to relatywnie prosty proces i możemy go przeprowadzić online. Więc tak naprawdę kupujący nie musi nawet pojawiać się w Dubaju. Ale musi mieć tam jakiegoś pełnomocnika, na przykład agenta czy reprezentanta prawnego? Nie. Nie trzeba mieć osoby upoważnionej, może tak. Oczywiście bardzo dobrze jest mieć agenta, który to przeprowadzi, bo jest tam kilka kroków, na których się znamy i po prostu wiemy, jak je przeprowadzić, ale jeżeli klient bardzo by chciał, to nie potrzebuje takiej osoby. Sam. Jakie są opcje finansowania nieruchomości dla inwestorów z zagranicy? Oczywiście jak najbardziej są takie opcje, więc jest kredyt bezpośrednio ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla obcokrajowców. I teraz mamy dwie opcje. Możemy wziąć taki kredyt na ostatnią transzę, jeżeli kupujemy coś bezpośrednio z rynku pierwotnego, tylko na ostatnią transzę, nie na cały plan, bądź normalnie na nieruchomość, która jest już gotowa. I teraz jako obcokrajowcy otrzymamy maksymalnie do 60% kredytowania. Jest to ciut wyższy procent niż dla nierezydentów. Czyli te 60% mówisz maksymalnie i to można zgrać sobie z ostatnią transzą, żeby ostatnia transza wynosiła 60%. Jesteśmy w stanie tak złożyć? Nie. To wszystko zależy od tego, jaki mieliśmy oryginalnie plan. Jeżeli oryginalny plan mieliśmy na przykład 60% musieliśmy zapłacić podczas budowy, a 40% przy oddaniu kluczy, to możemy tylko wziąć kredyt na ostatnie 40%. Czyli tak to będzie wyglądało i czasem możemy też go nie dostać, bo może być to za mała suma dla banku i po prostu nie będą chcieli nam takiego kredytu
slajdy dodać. Tak, może tak być. Jeżeli bierzemy taki kredyt na nieruchomość, która jest gotowa, no to tutaj do 60% kredytowania możemy otrzymać. Okej, to jak wygląda procedura zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego dla obcokrajowców? Jeżeli Ci się zdecydowałbyś na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, to tak naprawdę od Ciebie potrzebuję tylko paszport. Całą procedurę jesteśmy w stanie przeprowadzić online wraz z deweloperem. Jeżeli chodzi o sam proces, to przede wszystkim pierwszym krokiem jest wpłata 24%. Jest to 20%, które jest bezpośrednio przekazywane dla dewelopera, 4% do Dubai Land Department. Jest to opłata za zakup nieruchomości jednorazowa i tylko przy zakupie. Także to jest krok numer 1. W międzyczasie deweloper wraz ze mną czy z agentem przygotowuje booking form, czyli to jest forma do zabukowania nieruchomości, którą podpisuje klient. Może być to podpisane online. Kolejno klient odsyła ten booking form wraz z podpisem i potwierdzeniem, że wszystkie dokumenty się zgadzają. Zaraz po tym, kiedy deweloper otrzymuje środki na konto, nieruchomość jest zablokowana i przygotowuje SPA, czyli Contract Sales and Purchase Agreement oraz dokonuje rejestracji w Dubai Land Department, na co mieliśmy właśnie poprzednio 4%. Po kilku tygodniach, to może trwać od 3 do 6 tygodni mniej więcej, otrzymujemy okut, czyli tak zwany akt własności na nieruchomość, która jest jeszcze nie gotowa i w międzyczasie podpisujemy jeszcze, SPA i wchodzimy w plan spłaty, czyli oryginalny plan od dewelopera. A jakie są właśnie płatności przy zakupie, w sensie transze, bo mówimy o tych transzach, jak to zazwyczaj wygląda? Czy to jest tak jak w Polsce, 10-10-80, 10-90, jak tam to wygląda? Transze są przeróżne, szczerze powiedziawszy. Co projekt, co deweloper to trochę inna transza. Bardzo popularne są ostatnio transze 1%, gdzie płacimy 24% przez pierwsze 2 miesiące, a później wchodzimy w 1% plan spłaty, który jeszcze przeciąga się po oddaniu kluczy. Czyli na przykład jak dzisiaj kupujemy nieruchomość, ona kończy się w 2027 roku, plan spłaty mamy na przykład do 2030 roku. Czyli takie raty Dokładnie. udostępniane przez dewelopera. Zgadza Bo to się. z kasy dewelopera idzie, to nie idzie z banku, tak? To nie idzie z banku, to idzie Okej. od dewelopera. I ten plan spłaty jest też nieruszalny, czyli on się nie zmienia. Nawet jeżeli cokolwiek by się nie działo. W sensie stałe raty? Jest stałe raty, Stałe tak. kwoty. Zawsze dokładnie mamy to przypięte Okej. w kontrakt. Także to jest pierwszy, najbardziej popularny ostatnio plan, jeżeli chodzi o Dubaj. Czyli 24 pierwszy miesiąc, 24 drugi? Mamy... Nie, 24 przez pierwsze 2 miesiące, czyli 14 i 10 na przykład. Okej, dobra, czyli 24 przez pierwsze 2 miesiące i później po 1% i to są nasze takie jakby raty, tak jakby kredyt hipoteczny w Polsce. Zgadza się. Czyli i to jest bardzo popularne. Jest wielu deweloperów, którzy mają plany spłaty 50/50, czyli 50% jest podczas budowy, 50% przy oddaniu kluczy. 60/40, no tych planów jest naprawdę mnóstwo. Każdy deweloper ma swój układ planów. Okej, czyli mówiłaś o tym, że tak jakby deweloper przejmuje rolę banku i on kredytuje, ale czy finalnie, jak złożymy te wszystkie procenty, czy wyjdzie tak jak w Polsce, że spłacamy 2,5-krotność wartości nieruchomości? Nie, absolutnie nie. To wychodzi do prawie, że tyle samo, tak na dobrą sprawę. Możemy nadpłacić pierwsze 24%, zrobić na przykład z tego 34% i wtedy deweloper daje nam jeszcze dodatkowy na przykład procent zniżki czy 2% zniżki. Więc nie jest tak na pewno, że nadpłacamy dwukrotnie więcej. A czy Polacy łatwo mogą otrzymać takie finansowanie od dewelopera? Jakie dokumenty trzeba by przedstawić? W sensie, czy to jest też taki przesiew jak w Polsce, że wyliczają scoring, czy być może bardziej preferencyjne warunki albo bardziej przychylnym okiem patrzą na udostępnienie takiego finansowania? Każdy klient otrzymuje takie finansowanie. Nie ma tutaj żadnego sprawdzania klienta, historii kredytowej czy cokolwiek, z takiej racji, że jeżeli przestaniemy płacić nasz plan spłaty, to ta nieruchomość po prostu nam przepadnie. Więc jeżeli nie trzymamy się planu spłaty, oczywiście dostajemy pierwszy warning, drugi, trzeci. Naliczane są kary za niepłacenie w terminie, a jeżeli nie dopłacimy tego planu do końca, no to niestety w tym momencie ta nieruchomość zostanie nam odebrana, więc to jest dla nich czysty biznes i dla klienta bardzo duży przywilej płacenia po prostu w takich ratach, więc nic nie zostaje sprawdzane, to jest normalny zakup nieruchomości standardowy bez żadnych dodatkowych dokumentów. A czy właściciel takiej nieruchomości ma jakieś obowiązki po jej zakupie, jakieś rejestracje? W spółdzielniach mieszkaniowych musi zadeklarować, ile osób będzie mieszkało, tak jak w Polsce?
Nie mamy takich obowiązków, nie ma czegoś takiego w Dubaju. Jeżeli kupujemy nieruchomość z rynku pierwotnego, to deweloper doprowadza nas praktycznie do samego końca, czyli do aktu własności. I w momencie, kiedy mamy akt własności, możemy tą nieruchomość już spokojnie wynajmować, bądź sami w niej zamieszkać. I tutaj nie mamy żadnych obowiązków, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe rejestracje. Jeżeli coś się pojawia, to my oczywiście w tym pomagamy, ale nie są to żadne ciężkie procedury. Jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie na krótki termin, to tutaj mamy obowiązek ubezpieczenia takiego mieszkania. Jeżeli na długi, to nie musimy tego robić. Także to jest tak naprawdę nasz jedyny obowiązek. Musimy jeszcze płacić, tak jak wspominałam wcześniej, service charge, czyli taką opłatę za części wspólne. A jakie są zabezpieczenia dla inwestorów z zagranicy? Bo mówiłaś, że część procesu odbywa się zdalnie, nie musi inwestor tam się pojawiać, ale na przykład w przypadku upadku dewelopera, plajty dewelopera, czy w ogóle takie rzeczy się tam zdarzają? Jakie są właśnie mechanizmy bezpieczeństwa? Klienci wpłacają swoje środki na escrow account, czyli konta powiernicze, czyli taki bardzo znany mechanizm, który jest na świecie. Ostatnimi czasy nie zdarzają się takie sytuacje, żeby deweloperzy upadali, czy budynki były niekończone. To zdarzało się faktycznie wcześniej, w tym 2009 roku, gdzie jeszcze ten system do końca nie był aż tak dobrze ułożony, jak jest już teraz. W tym momencie te środki są uwalniane bezpośrednio z Dubai Land Department na ukończenie nieruchomości, a sam deweloper musi być też właścicielem ziemi, więc tak jakby to też jest duże zabezpieczenie dla nich. I ma też bardzo duże depozyty poskładane w Dubai Land Department. Jeżeli się taka sytuacja zdarzała i deweloper nie ukończył nieruchomości, to bardzo popularne jest, że inny deweloper przejmuje tę inwestycję i kończy budowę. A jakie są podatki od najmu czy od nieruchomości w Dubaju? Czyli zakupiłem taką nieruchomość inwestycyjną, chcę ją wynajmować w krótkim terminie, powiedzmy, i z czym się muszę liczyć? Musisz liczyć się z płaceniem 0% podatku, bo w Dubaju nie ma podatku. Dźwignę. Dźwigniesz. Więc jako osoba fizyczna w Dubaju nie płacimy podatków od dochodu. Okej, czyli wynajmuję sobie wszystko, co najemca płaci dla mnie, oprócz już po opłaceniu kosztów utrzymania nieruchomości, wpada mi do kieszeni. Nie dzielę Zgadza się. Nie dzielisz się z nikim. Gdzie podpisać? Zaraz tutaj przygotuję. Okej, a jak w przypadku firm, spółek, działalności gospodarczych? Jeżeli decydujemy się na zakupienie nieruchomości na firmę, no to tutaj musimy uważać, żeby nie przekroczyć $100,000 dochodu, bo wtedy wchodzimy w 9% podatek. Czyli tak, na firmach jest podatek, dla osób fizycznych nie. Jak załatwić kwestię obsługi zdalnej takiej nieruchomości? No bo kupiłem, chciałbym sobie tam pomieszkać miesiąc, dwa, rozumiem, że możemy tak to ustawić, ale no wiadomo, że nie będę jeździł tam obsługiwać tej nieruchomości. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o wynajem długoterminowy, to moja firma zajmuje się wynajmem długoterminowym i już mamy pod naszymi, powiedzmy, skrzydłami dosyć dużo nieruchomości, którymi zarządzamy, więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wynajem krótkoterminowy, którym ja osobiście się nie zajmuję, to oczywiście współpracuję z kilkoma firmami, które zawsze polecam i nie ma z tym problemu. To są tak naprawdę inwestycje bezobsługowe, więc załatwiamy wszystko od A do Z. I nie musimy sprawiać, czy jest dobrze na przykład wysprzątane, czy jest wszystko przygotowane na kolejnych najemców, gości, wyremontowane. Rozumiem, że firma zajmuje się wszystkim od A do Z, tak? Zgadza się. Czyli totalnie Oczywiście zdajemy raporty, mówimy, co jest ewentualnie do naprawy, ale bardzo ważne jest to, żeby zaznaczyć, że tak naprawdę my przy wynajmie długoterminowym odbieramy mieszkanie, czy musimy odebrać mieszkanie w takim samym stanie, jakim je oddajemy do wynajmu, więc jeżeli, nie wiem, musimy pomalować ściany bądź coś naprawić, to są to koszta, które są pokrywane przez poprzedniego najemcę. Także taka jest zasada z góry, bo pobieramy też dosyć duże depozyty. Więc nie jest też tak, że najemca się wyprowadza i musimy teraz wszystko remontować. Oczywiście, jeżeli są duże remonty do zrobienia, no to już jest inna kwestia, ale te takie małe kosmetyczne rzeczy zawsze pokrywane są przez najemcę. I rozumiem, że pod to też masz jakieś umowy już tak, sprawdzone, oczywiście. spisane, które nie pozostawiają wątpliwości najemcy, że musi pewne rzeczy odnowić, odrestaurować. A jeśli chciałbym wyjść z inwestycji, jak wygląda płynność takich nieruchomości, jeśli chciałbym odsprzedać nieruchomość inwestycyjną? Oczywiście możemy odsprzedać nieruchomość inwestycyjną na tak naprawdę każdym poziomie zakupu, czyli jeżeli kupimy ją w off-planie, czyli coś, co jeszcze nie jest gotowe, nie stoi, otrzymamy już okut, tak jak wspominałam wcześniej, taki akt własności na nieruchomość, która nie jest gotowa, to już wtedy możemy też ją odsprzedać, to jest pierwsza rzecz. I wtedy nasz kolejny kupujący wchodzi w nasz plan spłaty. Lub jeżeli jest gotowa, to oczywiście też możemy odsprzedać. Jeżeli chodzi o płynność, to jak najbardziej. Jeżeli mamy dostosowaną cenę do rynku, no to jesteśmy w stanie sprzedać taką nieruchomość
Relatywnie szybko. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie w jakim czasie, bo to wszystko zależy od nieruchomości. Mniejsze nieruchomości sprzedają się łatwiej. Czy nieruchomość, którą tam kupuję, to jest 100% moja własność raz na zawsze, jak już ją oczywiście spłacę w terminie? Tak, w Dubaju mamy dwa rodzaje aktów. Mamy akt na leasehold, czyli na dzierżawę 99-letnią, bądź freehold, czyli na wieczyste użytkowanie. Więc te nieruchomości, które my sprzedajemy i które ekspaci, czyli osoby z zagranicy mogą kupować, to są tylko freeholdy. My nie kupujemy leaseholdów, czyli tych na 99 lat. To są nieruchomości bądź działki, przeważnie dla osób, które są z regionu, czyli GCC Nationals, czyli tak, odpowiadając na Twoje pytanie, masz ją na całe życie. Okej, czyli obcokrajowcy dostają na całe życie, a Tak. ludzie z regionu na 99 lat. Oni mogą i to kupować, więc te nieruchomości, które są leaseholdowe, są bardzo dobre i tych my też nie możemy często kupować, bo to są na przykład na pierwszej linii brzegowej, powiedzmy w jednej części Dubaju. Czyli oni mają przewagę tego, że mogą kupować troszeczkę więcej niż my. Te mieszkania, które kupujemy od dewelopera, mieszkania inwestycyjne, one są już wykończone, gotowe, umeblowane? Mieszkania w Dubaju zawsze są wykończone, czyli zawsze mamy wykończone kuchnie, łazienki, ściany, podłogi, doprowadzenia do elektryki, wody, klimatyzacji, drzwi, szafy, zabudowania. To wszystko zawsze jest. Okna oczywiście też, więc to zawsze jest gotowe. Bardzo często pojawiają się też opcje z pełnym meblowaniem, ale to nie zawsze. Czyli to trzeba już dopytać agenta bądź dewelopera, czy w moim pakiecie, czy w mojej cenie są już meble ruchome. Ale generalnie mówisz, że zabudowa taka na wymiar i biały montaż, to jest już zawarte. Zawsze gotowe. Okej, to powiedzmy, że zakupiłem taką nieruchomość, nie sprzedałem jej, nie upłynniłem, bo mi się spodobało w Dubaju, ale coś mi się stało. I co wtedy z tą nieruchomością się dzieje? Zawsze staram się swoim klientom proponować opcję testamentu. Jest to inne prawo, to nie jest prawo europejskie, więc najlepiej, co zrobić, to po prostu zaraz po zakupie udać się do notariusza, zrobić to online bądź bezpośrednio w Dubaju i zapisać tą nieruchomość na osobę, na którą chcemy zapisać. To jest najbezpieczniejszy sposób, żeby taką nieruchomość zabezpieczyć w razie jakiegokolwiek wypadku. Okej, ta osoba, na którą zapisuje to mieszkanie, nie musi być tam u notariusza Nie musi być u notariusza, ale dobrze, żeby wiedziała, że taki dokument jest.